Cześć, siema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podkręcaniu i undervoltingu nowych kart graficznych od AMD, czyli 9070 XT. No i na początku na pewno jedno, co muszę zaznaczyć, to pamiętajcie, że jeśli podkręcacie kartę czy robicie undervolting, to robicie to na swoją odpowiedzialność, bo jeśli coś pójdzie nie tak, no to możecie sobie tą kartę zepsuć. No i producent może mieć delikatne obiekcje co do naprawy czy wymiany waszej karty, jak to odkryje. Natomiast też warto pamiętać, że obecnie karty, sterowniki mają na tyle dużo zabezpieczeń, że naprawdę trzeba coś raczej odwalić, żeby sobie tą kartę przy tej próbie uszkodzić. Jeśli będziecie robić to spokojnie i z głową, no to nic złego nie powinno się wydarzyć. Natomiast czego potrzebujecie, żeby taką operację przeprowadzić, to na pewno dużo wolnego czasu i cierpliwości, bo proces jest dosyć żmudny, no i dosyć taki, powiedziałbym, nawet upierdliwy. Dlatego musicie się na to przygotować psychicznie i naprawdę uzbroić w cierpliwość, no bo to raczej proces małych kroczków niż jakieś ustawienie setupu standardowego i bycie zadowolonym, no bo pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak Silicon Lottery, czyli to na ile nam nasza karta, nasz chip pozwoli, to w dużej mierze zależy od tego, ile szczęścia mieliśmy przy losowaniu, jaki chip nam się trafi, no bo wiadomo, czasami są te tak zwane golden sample selecty, które kręcą się kosmicznie, no ale są też gorsze chipy, no, które praktycznie wcale się nie dają podkręcić. Co warto też pamiętać, no to RX-ów 9070 wyszło tyle wersji autorskich, że rozrzut jest dość spory, no bo wyszły wersje z tym nowym złączem, czyli 12V6X2, czyli to, z którego korzysta Nvidia i które przysparza tyle problemów. O ile wiem, to chyba Sapphire Nitro korzysta z tego złącza i ASRock Taichi chyba też korzysta z tego złącza, z tego co pamiętam. Wyszły też wersje z dwoma wtyczkami 8-pinowymi, które mają power limit zablokowany chyba na 304 W, jak się nie mylę. I raczej tych kart też jakoś bardzo nie poszalejecie, aczkolwiek no, na pewno undervolting tutaj pomoże. No i wyszły tak jak mój Gigabyte ma 3 wtyczki 8-pinowe, więc ten power limit można ustawić dość wysoko, no bo każda wtyczka to jest, obsługuje teoretycznie do 150 W, więc tej mocy jest trochę więcej, tak, no max 3 razy 150 to 450, no jeśli macie tylko dwa, no to tak około 300. No natomiast jak już się do tego zabierzecie, no to zacząłbym od znalezienia sobie jakiegoś benchmarka, którym będziemy w stanie zweryfikować, czy nasze działania przyniosły jakikolwiek z zamierzonych skutków, no bo to też nie jest tak, że podniesiecie napięcia czy traktowanie pamięci i automatycznie wyniki będą lepsze, bo z tego co ja zauważyłem, to czasami jeśli przekroczymy jakąś tam magiczną granicę, no to te wyniki zaczynają być wręcz coraz gorsze i różnie to z tym bywa. Także warto jakiś benchmark się zaopatrzyć. Ja korzystałem z 3D Marka, to myślę, że taki jeden chyba z najbardziej popularnych benchmarków. Na Steamie można go kupić za 4 dyszki i macie go wtedy przypisanego do swojego konta, elegancko wam się wyniki wtedy logują też na stronie, żeby móc sobie jakieś tam high scoresy powiedzmy budować, jeśli kogoś to bawi. No i oczywiście jakiegoś na przykład full marka jako potem stress test, jak już dojdziemy do takich ustawień, które będą satysfakcjonujące i stabilne w benchmarkach, to żeby sobie jeszcze przetestować stabilność tych ustawień i wtedy, żeby odpalić sobie jakiś stress test, który nam trochę pochodzi. Teoretycznie sterowniki AMD mają teraz tutaj ten jakiś stress test wbudowany, natomiast mi się osobiście on nie za bardzo podoba, bo ja mam osobiście wrażenie, że jeśli go odpalamy, to co nam się tam pokazuje, to nie do końca współgra z tym, co sobie skonfigurujemy.
Natomiast po co robimy OC czy overclocking czy undervolting, no to raz, żeby podnieść wydajność naszej karty graficznej, dwa, żeby obniżyć temperaturę, a co za tym idzie, poprawić kulturę pracy, żeby po prostu pracowała nam ta karta przy niższych napięciach, miała niższe temperatury, no i wtedy automatycznie też wiatraki kręcą się wolniej, więc i mamy ciszej. Także to jest taki jeden, takie dwa główne powody, dlaczego to robimy. No albo po prostu bawi nas jakieś gonienie high scoresów i robimy to po to, żeby gdzieś tam w tablicach wyników fajnie wyglądało. Takie przypadki też są. No, natomiast RX-y, no przynajmniej ja mam doświadczenie z tym, z 3 wtyczkami 8-pinowymi, wersja od Gigabyte'a, Aorus Elite, no to tutaj rozbieżność między standardowymi ustawieniami a tymi, które możemy osiągnąć po OC jest dość spora, no bo jak widzicie teraz na ekranie, tutaj mam wynik benchmarku puszczonego ze standardowymi ustawieniami sterownika. Jedyne co było zmienione, no to wyłączyłem sobie 0 obrotów na minutę, czyli to jest opcja, która po prostu jeśli karta jest chłodna, no to wyłącza nam całkiem wentylatory na karcie graficznej, żeby było ciszej. Ja sobie to wyłączyłem i to jest jedyna zmiana, jakiej przy tym benchmarku dokonałem przed odpaleniem go i jak widzicie mamy wynik 2756 punktów. Dlaczego Steel Nomad? Steel Nomady są dwa, to jest akurat Steel Nomad Extreme, jest jeszcze Steel Nomad Lite. I to są benchmarki, które są nastawione typowo na kartę graficzną, więc jakby mniej tutaj, mniejszą rolę gra wasz procesor. Przede wszystkim ten benchmark wytestuje kartę graficzną, a to właśnie na karcie graficznej nam najbardziej tutaj w tym wypadku zależy. Oczywiście musicie mieć soft, który Wam pozwala na zrobienie takich operacji, ale ten, który jest od AMD jest całkiem niezły i w zupełności powinien Wam wystarczyć. Przynajmniej ja z niego korzystałem. No i całkiem niezłe wyniki mi się udało osiągnąć. Gdzieś tutaj Wam na ekranie pokażę, że w Steel Nomad Extreme zrobiłem no 700 punktów więcej, mniej więcej niż tutaj widzicie w tej chwili na ekranie, bo mój najlepszy wynik to było 7900, chyba 915. Natomiast raz udało mi się gdzieś tam 7940, natomiast był problem z zapisaniem tych wyników, więc zakładam, że gdzieś jakiś nie do końca była to stabilna próba, więc załóżmy, że 7915 to był mój najlepszy wynik i jest to bodajże na ten moment 4. wynik w high scoresach dla mojego procesora i karty 9070 XT, więc całkiem przyzwoicie. Natomiast na Steel Nomad Lite w tej chwili powinienem jeszcze chyba piastować dla mojej konfiguracji top 1 28 000 z hakiem, więc też całkiem przyzwoicie. Natomiast od czego sobie zaczynamy? No oczywiście tak jak mówiłem, najpierw polecam puścić sobie test jakiegoś benchmarka na standardowych ustawieniach, żeby po prostu mieć punkt odniesienia dla naszej karty i mieć po prostu jakieś odniesienie, czy to, co zmieniamy, w ogóle cokolwiek nam daje. Drugą rzecz, jaką myślę, że warto zrobić, no to jak sobie, oczywiście, może od początku, jak jesteście w sterowniku od AMD, czyli tym całym ich Adrenalinie, to macie zakładkę wydajność, jak sobie w nią wejdziecie, to macie zakładkę dostrajanie. Też warto sobie tutaj odpalić nakładkę na ekranie, która będzie Wam wyświetlać w czasie rzeczywistym temperatury, taktowanie,
klatki na sekundę i tak dalej. Tutaj macie dużo opcji do konfiguracji tej nakładki. Natomiast nas interesuje tutaj zakładka dostrajanie. Na górze, jeśli macie procesor od AMD, no to oczywiście możecie sobie też zmieniać tak samo taktowania i tak dalej, ustawienia procesora, natomiast to raczej polecałbym robić w BIOSie niż tutaj. I też nagram Wam film, jak znajdę chwilę czasu, to nagram film, jak zrobić, jak przetaktować sobie również procesor, żeby troszeczkę gdzieś tam lepszą wydajność uzyskać, no i oczywiście kulturę pracy. I też jeśli macie jakieś problemy z temperaturami na procesorze, to zobaczcie inny film na kanale, gdzie mówiłem o tym, że na defaultowym BIOSie u mnie miał straszne skoki temperatury. No ale wracając do karty graficznej, jak sobie zjedziecie w dół, no to tu macie cały dział związany z dostrajaniem karty graficznej oraz ustawienia, które są z tym związane. No i tak jak mówiłem, ja zacząłbym tutaj od przestawienia sobie tego chłodzenia na czas naszych tutaj prób na po prostu na 100%, żeby cały czas wiatraki kręciły nam się z pełną prędkością, żeby po prostu ta karta nam się przy tych benchmarkach niepotrzebnie nie grzała i nie oberwała. Ja tego nie będę robił, bo prawdopodobnie jeśli odpalę teraz wentylatory na 100%, to będziecie po prostu słyszeć to na nagraniu i będzie dużo szumu, no bo wiadomo, jak wiatraki się odpalą na maksa, no to może się zrobić głośno, a nie o to chodzi. Pierwsze co robicie, no to zmieniacie sobie limit użycia energii. On jest wyrażony tutaj w procentach, czyli jak sobie przesunę na maksa, to jest plus 10%. Te karty 3-pinowe, znaczy 3 z 3 wtyczkami 8-pinowymi na ogół mają limit mocy bazowy na 340 W. Więc jak tutaj sobie podkręcimy na plus 10%, no to ta karta będzie wciągać do 374 W. Sprawdzałem, no i faktycznie to te 10% dokładnie dokłada, więc karta i to już powinno nam nieco zwiększyć taktowanie i jak sprawdzałem, to przy bazowych ustawieniach z podniesionym power limitem o 10%, no to miałem jakieś 140 punktów więcej w tym Steam Nomadzie. Także też szału to nie zrobiło. Natomiast jak już sobie to zrobili, oczywiście zastosowujemy sobie zmiany i przechodzimy tutaj do zakładki dostrajanie GPU i tutaj mamy dwa suwaki. Pierwszy suwak to jest maksymalne przesunięcie częstotliwości taktowania procesora graficznego. I tak naprawdę to jest ustawienie offsetowe. Tutaj nie ustawiacie sobie, jakie taktowanie chcecie domyślnie osiągnąć, tylko tak jakby maksymalny offset, jakby limit, czyli ile by Wam karta nie pozwalała, na przykład jeśli sobie ustawicie plus 200, no to maksymalnie to taktowanie przesunie się o 200 MHz. Natomiast szczerze to nie wiem, czy w tym sterowniku ten offset w ogóle działa, czy jakąś funkcję spełnia, bo mam wrażenie, że ile tutaj nie ustawiałem, to mniej więcej te częstotliwości były takie same i nie do końca zależne od tego. Natomiast istotniejsza zakładka to jest przesunięcie napięcia w milivoltach, mikrowoltach, no whatever. I natomiast tutaj dzieje się cała magia, bo tutaj zmniejszamy offset napięcia, które karta pobiera w danym momencie i jakby na dzień dzisiejszy tak staram się to prosto i tak w miarę dla każdego jasno wytłumaczyć. Też nie jestem jakimś ekspertem w tej dziedzinie, żeby Wam to od strony technicznej jakiś wykład robić, więc ja to też postaram się w miarę na chłopski rozum przerzucić. Im mniej prądu karta pobiera, tym wyższe taktowanie może sobie narzucić, no bo jakby tutaj sterownik sam narzuca nam taktowanie, jakby im wyższe, im mniej mocy na danym poziomie, przy danym taktowaniu potrzebuje, tym wyżej to taktowanie może podbić.
I właśnie tym suwakiem tak naprawdę całą magię robimy. Jak widzicie, tu jest limit do minus 200 mikrowoltów, ale no to raczej to chyba naprawdę trzeba byłoby mieć golden sampla, żeby ustabilizować na tym poziomie. Natomiast oczywiście nie róbcie czegoś takiego, że wpakujecie minus 200 i zadowoleni jedziemy z benchmarkiem, bo tak naprawdę nie o to chodzi. Żeby to zrobić w taki zdrowy, cywilizowany sposób, no to jak mówiłem, ustawiacie sobie wentylatory na maksa, ustawiacie sobie limit, power limit na maksa, no i zaczynacie sobie powoli. Myślę, że tak na początku możecie sobie skakać o te 15 mikrowoltów na spokojnie, czyli zmieniacie sobie minus 15, zastosuj zmiany, startujecie benchmark, czekacie aż ten benchmark się wykona, jeśli pójdzie bez żadnych problemów, bez żadnych błędów, no to wtedy przesuwacie sobie kolejne 15 powiedzmy, nie? I to tak w kółko, dlatego mówiłem, że tutaj będziecie potrzebować masę cierpliwości, no i czasu, no bo wiadomo, zanim benchmark przeleci, no to chwilę już zajmuje, zanim to zmienicie, znowu odpalicie benchmark, no to ten czas mija i tak naprawdę to czasami trzeba dobrych kilka lub kilkanaście godzin poświęcić na tą zabawę. No i tak, i w pewnym momencie dojdziecie do momentu, w którym ten benchmark nie będzie chciał Wam przejść. Prawdopodobnie skończy się to czarnym ekranem, ale to spokojnie, bo po kilkunastu sekundach sterownik wykryje błąd, zresetuje ustawienia do domyślnych i odzyskacie obraz. Nic się nie powinno złego w tym czasie wydarzyć. Tak mówię, tam kilkanaście sekund, czy powiedzmy minuta, to chyba nawet nie myślę, do 30 sekund maksymalnie powinniście na nowo zobaczyć ekran i sterowniki się zresetują. Czasami się zdarza, że ten sterownik się crashuje i musicie po prostu Adrenalina odpalić jeszcze raz, ale to nie zawsze, raczej rzadko się to zdarza. Na ogół po prostu zobaczycie, że wszystkie tutaj te suwaki, wszystkie ustawienia zmieniły się na domyślne, no i tak naprawdę zaczynacie od tego samego punktu. No i w takim momencie, jeśli dojdziecie, powiedzmy, ustawiliście minus 90 mikrowoltów, skraszował wam benchmark, no to odejmijcie sobie piątkę, oczywiście zastosuj zmiany, no i odpalacie benchmark ponownie, no i patrzycie jakie są wyniki. No z każdym tutaj zmniejszeniem o te każde kolejne 5 mikrowoltów, no to ten wynik już powinien być lepszy. Ja nie będę teraz tego benchmarku odpalał, bo nie wiem, czy w ogóle w trakcie nagrywania ma to sens. Teoretycznie mógłbym spróbować, aczkolwiek nie wiem, jakie będą efekty. No ale dobrze, zróbmy tak, że ja sobie zatrzymam teraz nagrywanie, puszczę ten benchmark i już zobaczycie wynik, jaki się pojawi na benchmarku po przesunięciu o te, dajmy na to 15 mikrowoltów. Ok, jesteśmy już po benchmarku. Jak widzicie, no wynik się poprawił o te 160 punktów około. Także no już 15 mikrowoltów zrobiło różnicę no i tak naprawdę tą czynność powtarzacie aż do momentu, w którym po prostu ten benchmark Wam skraszuje, no bo wtedy to po prostu jest informacja dla Was, że już przesadziliście i przekroczyliście jakby limit możliwości Waszego chipu. No i tak jak mówię, jeśli Wam benchmark skraszuje, no to odejmujecie sobie te 5 mikrowoltów, jeśli nadal, no to 10, no i tak aż do momentu, aż osiągniecie jakiś stabilny pułap. W teorii myślę, że te minus 50 to raczej każda karta powinna tutaj bez większego problemu pociągnąć. Natomiast, tak jak mówię, no nie startujcie z jakichś kosmicznych liczb od razu. Raczej róbcie to metodycznie, krok po kroku, czyli tam 15 czy 10 mikrowoltów, benchmark. Jeśli jest ok, no to dokładacie kolejne i tak dalej. No, jeśli jest za dużo, no to się cofacie. No i jak już ustabilizujecie sobie ten offset napięcia, który w stabilnym poziomie, no to wtedy jeszcze warto przejść sobie do pamięci RAM.
żeby sprawdzić, jak to wygląda w przypadku, żeby sobie też przetaktować trochę pamięć. No i tu jak wyżej, no po te 20 MHz powiedzmy sobie lecicie, za każdym razem dokładacie sobie 20, odpalacie benchmark, jeśli jest ok, no to dokładacie znowu, jeśli zacznie Wam benchmark crashować, no to cofacie się z tym wynikiem, no ale żeby nie być go osobno, no to też odpalę teraz po prostu tego bencha z tym minimalnie podniesionym taktowaniem pamięci, żeby Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Tak. Ok, witam ponownie. Przetaktowanie o te 20 MHz na VRAMie praktycznie nie zmieniło wyniku w żaden sposób, więc uznałem, że podkręcę ustawienia troszkę bardziej, żeby Wam pokazać, jakie są tak naprawdę różnice, ile możemy osiągnąć przez ten zabieg. Jak widzicie, ustawiłem sobie minus 60 mikrowoltów i podkręciłem pamięć do 2636 MHz. No i ten wynik już mamy na poziomie 7711, czyli około 9% więcej niż ten bazowy na domyślnych ustawieniach. Także 10% więcej to już jest sporo. Co prawda nie jest to jeszcze w okolicach mojego najlepszego wyniku, natomiast mówię, zrobiłem to po prostu tak na szybko i też jak widzicie tutaj na wykresie jest jakiś taki pik, gdzie dziwnie sczytało zarówno taktowanie procesora, jak i karty graficznej. Zakładam, że to po prostu jakiś błąd w trakcie benchmarku, natomiast nam zależy na tym, żeby ta linia była jak najbardziej płaska. Jeśli dojdziemy do momentu, że jest w pełni płaska i jest stabilnie, no to ten wynik będzie tak jakby najbardziej obiecujący, najlepszy. Natomiast tak mówię, ja tutaj nie będę teraz spędzał nie wiadomo ile czasu, żeby to dostroić. Po prostu na szybko sobie zmieniłem te ustawienia, żeby Wam pokazać, o ile większy wynik można osiągnąć po prostu stosując undervolting karty graficznej i delikatnie podkręcając pamięci, no bo tak jak wspominałem, jakby najwyższy wynik, jaki mi się udało osiągnąć w Steel Nomadzie, to jest 7915 punktów, no, natomiast na dużo wyżej podkręconych pamięciach, bo na 2800 ponad MHz, co już jest takim, myślę, gdzieś tam graniczną liczbą dla tych kart graficznych. Sądzę, że są ludzie, którzy kręcą i więcej, no ale też być może po prostu mają lepsze chipy, tak zakładam, a może po prostu byli bardziej cierpliwi i poświęcili więcej czasu na dostrajanie. Natomiast na pewno bardziej tutaj miarodajny jest właśnie ten Steel Nomad standardowy, a nie Lite, no bo na Steel Nomadzie Lite no to zrobiłem dwa top wyniki dla mojej konfiguracji, czyli karty i procesora, który posiadam. 28 849 punktów. No natomiast nie do końca jakby ten wynik był stabilny w Steel Nomadzie Lite, ale na zwykłym już się crashował. No natomiast jak widzicie drugi wynik, czyli 28 567 był przy tych samych ustawieniach, przy których zrobiłem ten najwyższy w Steel Nomadzie standardowym, tak? Czyli 2830 MHz, czyli no, był to jakby moje najlepsze ustawienie, najwyższy wynik, jaki udało mi się osiągnąć. No, natomiast ja też na co dzień nie korzystam z takich ustawień, bo wydaje mi po prostu nie widzę potrzeby, żeby obciążać tak bardzo kartę graficzną na ten moment, bo wszystkie tytuły, w które zdarza mi się grać, i tak FPS-y, które tam gdzieś tam moja karta wykręca, są w pełni satysfakcjonujące. Natomiast bardziej chodzi, gdzieś tam też te wyniki, które tam Wam pokazałem, to są wyniki, które tak czysto z ciekawości, jak miałem po prostu trochę czasu, żeby się pobawić, byłem ciekaw, ile będę w stanie z mojego egzemplarza wyciągnąć, no i wygląda to całkiem przyzwoicie. Oczywiście jeśli sobie wejdę na globalne wyniki, no to już
Nie jest aż tak kolorowo, no bo gdzieś tam ludzie korzystający też z innych procesorów widziałem, że wykręcali wyniki lepsze. Aczkolwiek jak teraz zajrzałem, no to widzę, że w Steel Nomad Lite mamy 7 wynik globalnie dla tej karty graficznej, więc i tak wygląda to całkiem nieźle. Tutaj 32 000 ktoś zarobił, to nie mam pojęcia, co on z tą kartą zarobił, albo trafił jakiś kosmiczny chip, albo po prostu może już było jakieś kombinowanie, że chłodzenie ciekłym azotem, czy coś w ten deseń. No, natomiast, tak jak mówię, to są już jakby jakieś tam takie skrajne wyniki i generalnie raczej na co dzień nie na tym Wam zależy, no bo to jest bardziej dla entuzjastów jako ciekawostka, a tak naprawdę raczej zależy nam na tym, żeby wyciągać jak najlepsze wyniki przy jakichś bazowych, w miarę bazowych ustawieniach, w miarę bazowych napięciach, tak? Czyli jak sobie zjedziecie z powrotem z power limitem do standardowego, ustawicie sobie na 0, no i wtedy sobie dostoicie jeszcze żeby po prostu zejść jak najniżej z tym napięciem, żeby po prostu przy tym samym napięciu karta graficzna kręciła się jak najwyżej i notowała jak najlepsze wyniki, tak żebyście wy tej karty nie męczyli, żeby było w miarę chłodno, co za tym idzie, żeby było cicho, no i oczywiście FPS-y, żeby były z wami, bo wiadomo, im więcej FPS-ów, tym lepiej, tym lepszy skill. No a tak na poważnie, no to wiadomo, jeśli ktoś ma powiedzmy w jakiejś gierce 200 FPS-ów, no to czy będzie miał 200, czy 210, 250, nie zrobi mu większej różnicy. Natomiast jeśli powiedzmy gramy w Cyberpunka, nie wiem, w 4K czy coś i mamy 60 FPS-ów, no to czy tam 55 a 60 przy tych 10%, jeśli by się udało uzyskać, no to już jest chyba spora różnica, prawda? No bo jednak te 60 FPS-ów stabilne chcielibyśmy mieć, więc to jest bardziej pod tym kątem. Natomiast tak jak mówię, jeśli gdzieś tam okaże się, że jesteście w stanie zejść dużo niżej, no to oczywiście lepiej dla Was. No i tego Wam życzę, żebyście byli w stanie zejść z napięciami jak najniżej, żeby Wasze FPS-y były jak najwyższe i żeby jakby Wasza płynność gry, no bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś kupił Radeona tylko raczej po to, żeby grać w jakieś gierki. No i myślę, że ta karta, jeśli o to chodzi, to naprawdę zdaje egzamin. Po podkręceniu wyniki naprawdę z tego co patrzyłem po wynikach, przynajmniej w benchmarkach, no bo w grach, zwłaszcza jeśli chodzi o ray tracing, no to wiadomo, że z zielonymi raczej tutaj będzie ciężko konkurować. Natomiast w benchmarkach Radeon zjada 5070 Ti, a nawet jesteście w stanie się zakręcić w okolicach stokowej 5080, więc naprawdę te karty mają potencjał do podkręcania potężny. No jeśli coś jest, no to chyba warto z tego skorzystać. Tak jak mówię, jedni pewnie będą chcieli podnieść jak najbardziej wydajność, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów, inni będą chcieli zejść z napięciami, żeby było chłodniej i ciszej, zwłaszcza jeśli ktoś ma mało przewiewną obudowę i gdzieś tam te temperatury u niego mają znaczenie. U mnie akurat w mojej obudowie nie robi to większego znaczenia. No ale warto, myślę, się pobawić. Raczej na dzień dzisiejszy nie jest to jakieś straszne. Raczej nie powinniście tutaj żadnego kuku sobie zrobić. No tak mówię, no pewnie znajdą się i tacy, którzy będą chcieli obniżyć te taktowania, żeby było chłodniej i ciszej. No ale wiadomo, że wtedy też tracimy na wydajności. Także ja Wam życzę powodzenia, żeby udało Wam się wykręcić jak najlepsze wyniki, żebyście trafili na jak najlepsze chipy. Oczywiście, jeśli ten film Wam pomógł, no to zostawcie łapy w górę. Oczywiście zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Oczywiście też pomoże mi to w rozwoju kanału. Kanał jest nowy. Każdy subskrybent jest na wagę złota, więc każda kolejna duszyczka, która dołączy tutaj do naszej społeczności, bardzo mnie cieszy. No i oczywiście będzie mnie motywować, żeby tworzyć kolejne filmy. Też, postaram się, żeby ta jakość jednak szła do góry.
No i też oczywiście będę starał się poruszać różne tematy, testować różny sprzęt, oczywiście w miarę możliwości, no bo jako raczkujący kanał, no to raczej większość rzeczy do testów będę musiał kupić, aniżeli skądś wypożyczyć, więc też to nie jest takie proste, no ale postaramy się urosnąć tak, żeby jak najlepszy content móc dla Was dostarczać. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!